Deltarune, znany też jako Undertale 2 i Delta UB. Ostatnio powoli mi idzie YouTube, więc chciałem zrobić taki niekonwencjonalny odcinek, może to pomoże. Deltarune to dosyć fajna gierka. Istnieje sporo rzeczy, za które można cenić Deltarune. Humor, postacie, gameplay, ale chyba wszyscy się zgodzimy, że najważniejsza w grze jest ukryta fabuła, prawda? Nie? Jak to? Tak czy tak, deep lore i teorie to coś, co bardzo podtrzymuje fandomy małych gierek, które już dawno powinny były zginąć w tłumie. Ogólnie też szacun związany z tym, że Toby Fox pracował nad Deltarune już od 2012 roku, a może nawet wcześniej. 2012 to jeszcze zanim demo Undertale'a w ogóle ujrzało światło dzienne. Toby ma ogromną determinację w tym wszystkim, jest zdecydowanie najsilniejszą postacią całego Undertale'a. Ma ogromny projekt od 6 lat, od 7 lat, wciąż go rozwija, wciąż na nim pracuje. Deltarune ma coś lepszego niż Undertale. Nie tylko Toby poprawił się w tworzeniu gier, ale też fabuła jest im znacznie ciekawsza. Ciężko tutaj obwinić Undertale, bo jak zaraz dojdziemy do teorii, to okaże się, że Undertale i Deltarune mają ze sobą dużo wspólnego, jednak wydaje się, że Toby dużo planował naprzód. Wydaje się, że w miarę spore rzeczy pojawiły się w Undertale, tylko po to, żeby zostać wyjaśnione dopiero w Deltarune. Gra jest świetna z wielu powodów. Możemy przytulić Ralsei, pierwszy chapter ma 2 godziny, a sam Undertale zaprzyjaźnił się z Toriel. Jest też masa super soundtracków, wydaje mi się, że najpopularniejszy to soundtrack Jevila. Wszyscy też czekają na Megalovanii 2 w finalnym chapterze. Gra jest ekstremalnie wholesome, a Toby zadbał o wszystkie najdrobniejsze szczegóły, takie jak to, że sprite Ralsei rumieni się, jeżeli przez moment oba sprite'y będą blisko siebie. Pojawiły się też miliony nowych quality memów, czyli mamy tutaj same plusy. Nielegalne jest doszukiwanie się jakichś minusów w Deltarune. By the way, mam nadzieję, że wszyscy w pierwszej nanosekundzie od wyjawienia imienia Ralsei zauważyli, że to anagram do Asriela. Deltarune to też anagram do Undertale, ale to już stare dzieje. Deltarune to symbol Dreamurów i było to już wyjaśnione w pierwszej grze, już wszyscy zauważyli ten anagram dawno. Pamiętajcie też, że macie mój szacunek jedynie, jeśli należycie do fanklubu Lancera. Cały setup Deltarune jest w miarę ciekawy. Potwory żyją na powierzchni, Chris jest synem Toriel i bratem Asriela, bądźmy szczerzy, najpewniej adoptowanym, tak samo jak Chara w Undertale, a także wprowadzony jest motyw dwóch światów, światła i świat ciemności, gdzie nasza cała ciemność robi za klimat podziemi, jaki pojawił się w Undertale oryginalnie. W podziemiach oczywiście pojawia się Ralsei, ciemny odpowiednik Asriela. Możliwe więc, że w przyszłości poznamy więcej mrocznych odpowiedników innych postaci. Lancer dla wielu ludzi przypomina Sansa Undertale'a, więc może mógłby być jego odpowiednikiem, ale cóż, pewno pojawi się coś więcej. Sam koncept tego świata ciemności jest bardzo niejasny z uwagi na to, że wszystko kończy się na pytaniu, czy ten świat w ogóle istniał. Dlaczego cała sala, w której się znajdujemy na sam koniec, wygląda jak wszystko, przez co bohaterowie przeszli. Zły Król i Lancer są pikami, czyli symbolami z kart. Karty są porozrzucane wszędzie. Jest dywan, szachownica, wielkie wrota, jest sklepikarz, kot z guzikiem zamiast oka. Wszystko ma sens. Jest nawet wielka wieża na samym końcu. Poza tym sama gra nawiązuje też do Gastera. Wyraźnie są zasugerowane w paru miejscach, jak w samym teaserowaniu na Twitterze. Może cały świat mroku to eksperyment Gastera, który bazuje na przedmiotach, które znajdowały się dookoła w pewien sposób też na realnych postaciach, stąd Ralsei. Sklepikarz mówi nam, że kiedyś był tutaj porządek, ale pojawił się rycerz, który skorumpował Jevila, zetronizował 3 króli. To może być Gaster, ale patrząc na kontekst, może być równie dobrze jakiś dzieciak ze szkoły, który tu wszedł i porozrzucał zabawki. Co najważniejszego powinniśmy wiedzieć o grze, to to, że zgodnie z motywem gry nasze decyzje nie mają znaczenia. Zakończenie jest jedno, niezależnie co zrobimy, czy pójdziemy w Genocide, czy w Pacyfistę, to by już nam potwierdził, że nie ma to znaczenia. Co jednak mówił Ralsei i czego doświadczyliśmy w chapterze pierwszym, sugeruje nam jednak, że nasze decyzje mają znaczenie, po prostu nie wpływają na samo zakończenie. Zależnie od tego, co zrobimy, zmieni się sytuacja w podziemiu, ale niezależnie od tego, co zrobimy, zakończenie będzie takie same. Chris wyrwie sobie serce, jakby był Charą. Nasze decyzje mają znaczenie, ale na dłuższą metę w finalnej walce najprawdopodobniej przegramy. Zawsze możemy wygrać w jeden i ten sam sposób, niezależnie od naszej decyzji, ale sam motyw gry to bezsilność, więc wydaje mi się, że raczej to przegramy, albo wygramy w sposób, którego nie będziemy chcieli. Ale cóż, pora przejść do teorii. Deltarune zrodził 2 główne teorie, sequel AU i prequel AU. To oczywiście Alternative Universe, alternatywny świat i inna rzeczywistość.
Oczywiście nie może to być zwyczajny sequel, ani zwyczajny prequel. Sam Toby Fox już potwierdził, że wszystko dzieje się w alternatywnym świecie. Pamiętajmy jednak, że Toby nigdy nie powiedział, że dwa światy nie są ze sobą związane. Wiemy, że to dwa różne światy i wiemy, że Undertale kończy się tak, jak to sobie zadecydowaliśmy. Nasza wersja jest kanoniczna. Tak samo wersja kogoś innego jest kanoniczna. Każdy save gry to alternatywny świat, który wydarzył się tak, jak się wydarzył. Teoria sequel AU mówi nam tyle, że wszystko dzieje się po Undertale, po Genocide Runie. Pod koniec Chara mówi, że pora wymazać ten świat i pójść do następnego i tym następnym światem może być właśnie Deltarune. Jakiś siostrzany, alternatywny wymiar, w którym wszystko wydarzyło się inaczej. Wojna z ludźmi nigdy się nie wydarzyła, albo się wydarzyła, tylko wygrały ją potwory. Albo potworom udało się uwolnić do tej pory. Ta teoria ma sens, zwłaszcza z powodu, że nie mamy prawa decydować o samych sobie. A w Genocide Runie straciliśmy to prawo. Chara robi z nami co tylko chce. Można się tutaj zastanowić, że skoro Toby powiedział, że Undertale skończyło się tak, jak my to zostawiliśmy, to raczej powinno to obalić sequelału. Cóż, może to prawda. Ale wciąż istnieje interpretacja, że Chara, który pojawia się na koniec gry, to nie nasz Chara, tylko Chara z czyjejś innej gry. Jest wystarczająco Char w milionie kanonicznych Genocide Endingów, żeby jeden z nich przedostał się do Deltarune. Także to wciąż ma sens, to wciąż mogło się wydarzyć. Tymczasem prequel AU jest trochę bardziej skomplikowany, ale w zamian za to, zdaje mi się, daje bardziej satysfakcjonujące rozwiązanie. Z samej idei prequel AU mówi nam, że Deltarune to oryginalna linia czasowa. Deltarune to linia czasowa, która istniała przed Undertale i pod koniec w finalnym chapterze najpewniej coś się skiepści, Deltarune zostanie wymazane, zresetowane, tworząc w zamian Undertale. Myślę, że będzie to miało związek z jakimś wielkim resetem, czy stworzeniem nowego uniwersum przez Gastera na bazie eksperymentów, które teraz odwala. Prequel AU w dużej mierze bazuje na informacji o Suzy z oryginalnego Undertale'a. Mieliśmy tam pogadać z typkiem, typek mówi nam o swojej sąsiadce Suzy i po tym dialogu znajdujemy kartkę z rysunkiem trzech postaci i napisem Don't Forget. Don't Forget pojawia się w Undertale parę razy. Toby Fox, robiąc przydługawego tweeta od Deltarune, zakończył go słowami Don't Forget. Finalny soundtrack Deltarune to Don't Forget. No i wiecie co? Fragmenty soundtracku Don't Forget pojawiają się w paru innych soundtrackach. Don't forget, I'm with you in the dark. Poza tym potwór, który mówił o Suzy, został zmieniony w switchowej wersji Undertale i tutaj znacznie dobitniej mówi, że już niedługo poznamy Suzy. No i poznaliśmy ją niedługo później w Deltarune. Tylko że inaczej pisze się jej imię. Ten sam potwór przybrał też kolorki typowego followera Gastera. Wcześniej mówił nam po prostu, że to normalne, że nie spotkaliśmy Suzy, bo nie mamy czasu, żeby poznać wszystko i wszystkich. Ale cóż, może w jakimś alternatywnym świecie udałoby nam się ją poznać. No i rysunek trzech postaci bardzo pasuje do głównej trójki bohaterów z Deltarune. Człowieka Chrisa, właśnie tego naszego potwora Suzy i księcia mroku Ralsei. Dialog z sąsiadką Suzy bardzo dodaje temu sens, zwłaszcza, że to ta informacja odblokowuje ten rysunek konkretny. Popularne teorie mówiły, że to Sans, Papyrus i Gaster, ale dlaczego rysunek z Sansem pojawia się po rozmowie o sąsiadce Suzy? Coś ciekawego się tutaj kryje. Taka moja osobista interpretacja prequela'u mówi właśnie o wielkim resecie na koniec Deltarune. Nasze decyzje nie mają znaczenia, bo to jest prequel. Jeśli mielibyśmy alternatywne zakończenia, to byłoby to dosyć problematyczne w historii, która ma na celu pokazać przeszłość, być początkiem do Undertale'a. Z całą pewnością dużo możemy zmienić, ale nie doprowadzić to do żadnej większej zmiany. Na koniec dotrzemy do muru, którego nie będzie dało się przeskoczyć, niezależnie od naszych decyzji. Przynajmniej taka jest moja interpretacja.
Sans Undertale nas nie uratuje, ale jak już wielki reset się wydarzy, on jest z tych, którzy zauważają resety, czują je w jakiś sposób. I choć będzie to bardzo przez mgłę, będzie starał się zapamiętać nasz główny team. Stąd ten rysunek z trójką postaci, stąd tekst Don't Forget. Cokolwiek się stało z Gasterem, tutaj możemy dostać na to odpowiedź. Kimkolwiek są followerzy Gastera, tak samo. Jeden z typków w bibliotece to jeden z followerów Gastera. Deltarune to klucz do rozwiązania nierozwiązanych pytań z Undertale. Przynajmniej taka jest nasza interpretacja. Ostatnią rzecz, która tak może świadczyć na prequelału, to sam fakt, że to jest Deltarune. Deltarune jest symbolem Dreamurów. Deltarune to bardzo stary symbol, który tam reprezentuje jakieś przepowiednie, więc ma to sens, żeby ten symbol był... Nazwa tego symbolu była tytułem gry, która jest prequelem, która już się dawno działa, bo Deltarune może nam powiedzieć, skąd się ten symbol wziął, dlaczego on istnieje i tak dalej. No i cóż, nie planuję robić więcej odcinków z Undertale'a 2. To jest tak na rozluźnienie nieplanowane. Deltarune jest bardzo fajną grą, polecam zagrać. Pierwszy chapter jest świetny, a na resztę gry musicie czekać tak zaledwie od roku do 7 lat, także gwarantowane, że wyjdzie bardzo szybko. Deltarune ma też nawiązanie do FNAF-a, za to się szanuje. Nawet 2, jeżeli wierzyliby w to tutaj, ale to nie jest aż tak oczywiste jak to pierwsze. Dziękuję wam za oglądanie. Deltarune jest ostatnio popularny, więc wydaje mi się, że zaciekawi was temat. A póki co, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach.